Witam Witamy. Cię, Tomku. Z mojej Cześć. inicjatywy pojawiłeś się w Mącznikach w województwie wielkopolskim, niedaleko Gniezna. Tak jest. Jesteśmy tak, ze sprzętem francuskiej firmy Carré. Jesteśmy dodajmy, na polu dyni. Tak, dzisiaj dynię robimy, nie robimy kukurydzy, nie robimy słonecznika, robimy dynię. Tak jest. A dynia nie jest taka prosta w pieleniu. Nie. Przyjechaliśmy z pielnikiem sześciorzędowym, Tak z jest. adapterem Tak hydraulicznym. Tak jest. Tu właściwie mamy dwie maszyny w jednej. Ja może powiem tak od ogółu do szczegółu. Jasne. Tutaj mamy pole, gdzie rośliny są w rozstawie 75 cm między rzędami. Więc pielnik, który teoretycznie nadaje się do kukurydzy, też sprawi się tutaj nam na polu dyni. I mamy rozstawiony ten pielnik właśnie na rozstaw 75 cm międzyrzędzia. Natomiast dynia, ona jest siana dosyć szeroko, ziarenko, dziarenka. Czyli roślina od rośliny jest w dużych odstępach. Tutaj teoretycznie była taka obsada, że ta odległość miała wynosić 74 cm. Było to siane siewnikiem tutaj akurat monosem. No, czasami zdarzają się przepusty, tak jak tutaj Troszeczkę widzimy, dalej widzimy też, że tak, mamy na przykład są- 1,50 m i nam się zdarzył tutaj przepust. No i jednej rośliny nam tutaj brakuje, co utrudnia potem późniejszą pracę też z kamerą, o czym za chwilę powiemy. Tutaj mamy pielnik, tak jak wspomniałeś, sześciorzędowy. On składa się jakby z dwóch maszyn. Pierwsza maszyna to jest taka ramka przesuwna z przodu z układem hydraulicznym, który nazywa się SGI, i ten układ hydraulicznego przesuwu w poprzek 20 cm w lewo i maksymalnie 20 w prawo współpracuje z kamerą, która jest zamocowana tutaj na maszcie, i kamerę można ustawić na jeden rząd Jasne. lub na Na dwa dwa rzędy, rzędy. w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Teoretycznie, jak jest mniejsze zachwaszczenie, wystarczy ustawić na jeden rząd i będzie bardzo ładnie sygnał nam odczytywał kamery, a jak będą jakieś kłopoty w prowadzeniu maszyny, no to wtedy sobie możemy ustawić na dwa rzędy, co miało miejsce teraz, bo to zachwaszczenie jest dosyć spore, co zresztą tutaj widać między rzędami. Czy też zależność między rzędami, jeśli chodzi o odległość między rzędami, czy ustawiamy na jeden rząd, czy na dwa rzędy, ma jakieś różnice? Tak, kiedy mamy rozstaw na 75 cm, generalnie wszystko, co jest powyżej 60 cm, to najlepiej jest ustawić na jeden rząd. Okej. Ale kiedy pracujemy na przykład w burakach albo w uprawach na 45 cm, no to wtedy ustawiamy kamerę tak, żeby widziała dwa, a nawet trzy rzędy. I wtedy będzie nam się łatwiej pracowało, będzie to precyzyjniej prowadzone. Tę maszynę, którą tutaj widzimy za nami, my pielnik wyposażyliśmy w standardowe sekcje pielące oparte na sprężynach, zakończonych gęsiostópką 15 cm, i opcjonalnie wyposażyliśmy to w talerze chroniące uprawę przed zasypaniem. Natomiast tutaj, jako że dynia jest bardzo rozłożysta, tutaj widzimy na przykład dynię ma 30 cm, ta tutaj ma mniej więcej 27. Ona Tutaj różnie się mamy, po prostu tak, nam mamy układa. rośliny też na 20 cm, Tak. czyli generalnie różnorodność rozłożenia liści jest bardzo duża. To też mechanicznie tą maszynę musieliśmy naprawdę podregulować, żeby rozstaw między zębami pielącymi był odpowiedni. I teraz okazało się, że talerze, które chronią rośliny przed zasypaniem, cięłyby liście bardziej rozłożystej dyni. Przez to musieliśmy je unieść do góry. Gdyby dynia była mała, nie ma problemu, opuszczamy talerz, on chroni przed zasypaniem strumieniem Albo gdybyśmy gleby. mieli do czynienia z inną rośliną, typu Na przykład kukurydza na kukurydzą. przykład później. Nie? Natomiast jak jest wysoka kukurydza, to wtedy też się unosi, żeby właśnie małe chwasty zostały przysypane. I teraz wyposażyliśmy tą naszą sekcję w gwiazdy pielące. No tutaj po różnych testach okazało się, że jeszcze musimy troszeczkę dłuższe poprzeczki, żeby one szerzej pracowały, zamocować. Mamy też zgrzebło palczaste z takimi palcami, które nam rozciągają chwasty na powierzchni gleby. No, słońce potem wypala te chwasty. Natomiast tu mamy ten pewien niepokój, że dzisiaj zapowiadają spore deszcze. Więc może być sytuacja, kiedy te chwasty wypielimy, one będą na powierzchni gleby, ale jak spadnie dużo deszczu, to chwasty wręcz odżyją i mogą znowu się zakorzenić. Takie jest zawsze ryzyko, nie? Pielenie powinno się odbywać w dzień słoneczny i kolejne dni, przynajmniej dwa, też powinny być słoneczne. Wtedy są najlepsze efekty pielenia.
Zobaczymy, co nam pogoda przyniesie, Tak jest. ale rzeczywiście ma pokropić. Tutaj mamy maszynę, która jest sześciorzędowa, na ramie składanej hydraulicznie, po to, żebyśmy mogli sobie podczas przejazdów drogami bezpiecznie znajdować się na drodze publicznej. Układ przesuwny wymaga od ciągnika stałego, ciągłego wydatku oleju. I ten wydatek no, musi być zapewniony, żeby ruch poprzeczny ramy działał tak, jak To ważna powinien. informacja. Czy możemy adapter rozłączyć? Tak, możemy rozłączyć adapter. On ma swój trzypunktowy układ zawieszenia, na którym mamy zawieszony pilnik. Kiedy pilnik ma pracować sam, bo na przykład ciągnik ma swoją nawigację i będzie taka sama jazda po tych samych śladach kół ciągnika, jak podczas siewu, to wtedy na pilniku mocuje się dodatkowe kroje stabilizujące tor jazdy i one sprawiają, że pilnik nam nie będzie tańczył. Natomiast trzeba pamiętać, że na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, na tych dolnych ramionach i wieszakach trzeba tak doregulować, żeby ten luz był minimalny. Tak 1,5 cm do 2, żeby nam znowu pilnik nie miał tendencji do tańczenia po polu. Czy gęsie stópki możemy też zastąpić czymś innym? Czy to Tak. jest jedyna opcja w Tak, karę? bardzo słuszna uwaga. Tutaj mamy zakończone gęsią stópką zęby i gęsie stópki pracują pod pewnym kątem. One nie dość, że nam zrywają chwasty, to nam też spulchniają glebę. Bardzo dobry efekt. Natomiast możemy te zęby zamienić na innego rodzaju, na zęby, które będą miały noże podcinające. To jest fajne rozwiązanie, jeżeli chcemy pracować bardzo blisko rośliny i chcemy, żeby jeszcze była taka osłona, taki deflektor, żeby ta roślina była niejako odsunięta i chroniona przed podcięciem w poziomie Czyli rozumiem tego płaski noża. z takim półskrzydełkiem. Płaski i zagięty. Okej. Natomiast są też możliwe zęby, na przykład, które się stosuje w środku, które są płaskie, czyli płaski lemierz, taki trójkątny i ten lemierz ma na przykład 20 cm szerokości. I wtedy się kombinuje noże podcinające z lewej i z prawej strony, a w środku lemiesze płaskie na przykład na 20 cm. Także tych kombinacji takich klocków Lego jest sporo. Ale to też Ostatnią- ułatwia, że tak powiem, dobranie maszyny do potrzeb klienta tak naprawdę. Tak. Możemy też tą maszynę wyposażyć w siłowniki hydrauliczne na każdej sekcji. Żeby mieć section control. Tak jest, żeby mieć section control. Oczywiście wymaga to też sporych umiejętności od operatora i zastosowania albo systemu hydraulicznego z prostą konsolą, z przyciskami, albo systemu opartego na izobusie. Wtedy, tak jak ukształtowanie pola jest, to podczas przejazdu sekcje automatycznie będą mogły być podniesione do góry i nie pielić tego, co nie ma być Czyli upielone. skoro są to klocki Lego, powiedz mi, Tomku, czy możemy doposażyć tą maszynę po zakupie w takim section control? Możemy w każdej chwili doposażyć, no tylko potem jest trochę pracy w warsztacie, że no, to wszystko trzeba po prostu zamontować. No nie? podejrzewam, że trzeba te wsporniki, uchwyty Tak, zamienić jest na inna inne, troszeczkę głowica, bo ten siłownik gdzieś Tak. tam musi Tak jest. wejść, żeby podnieść tą całą sekcję. tak jest. Ja jeszcze za chwilę pokażę też kamerę w ciągniku, jej monitor, jak to wygląda w obsłudze, żeby było wiadomo, co jak się obsługuje. Super. I zabieramy się później też do pracy, Tak bo jest. skoro ma padać, to I trzeba będzie widać, pracować. jakie są zagęszczone, jakie są zachwaszczone pola. Dokładnie. Widzimy tutaj mocowanie kamery na takim pałąku wysuwnym, w zależności od tego, ile chcemy rzędów mieć głównej uprawy widzianej przez kamerę. Kamera jest tutaj, ustawiamy jej kąt od 30 do 45 stopni, w zależności od tego, co nam oprogramowanie pokaże, oraz jej wysokość poprzez przesunięcie na maście wyżej, niżej. Tutaj widzimy monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery. Ten monitor posiada różne też ustawienia. Zacznijmy od centralnej części ekranu, czyli tej części ekranu, gdzie widzimy dwa pasy. Tutaj widzimy je w kolorze zielonym, ponieważ mamy sygnał z kamery, który jest bardzo dobry, powyżej 50%. Im lepszy sygnał z kamery, tym lepsze jest, łatwiejsze potem prowadzenie. Gdyby ten sygnał nam spadł poniżej 40%, pasek zamieni się na czerwony kolor i układ hydraulicznego przesuwu poprzecznego w ogóle nie będzie działał. Żeby kamera działała, naciskamy na ten przycisk. Jak jest ON, to znaczy, że jest kamera włączona. Na ciągniku uruchamiamy hydraulikę, dajemy stały wydatek, ciągły wydatek, żeby był olej w obiegu. Jak nacisnę drugi raz,
obraz mi się pomniejsza. Tutaj mamy pozycję czujnika, może być up albo down. Down to jest na dole i wtedy maszyna będzie mogła uruchomić sygnał poprzeczny. Tutaj mamy tryby. Tutaj jest tryb domyślny pracy, który jest stosowany w 95%. Jak go nacisnę na A, to mamy tryb automatyczny, gdzie możemy podregulować kolory. Tu jako, że ich jeszcze nie podregulowaliśmy, to nam skacze sygnał. Mamy tryb eksperta. On najczęściej jest stosowany, jak jest dywan chwastów. Wtedy też trzeba doregulować kolory. A jak powrócimy na D, to widzimy, że w domyślnym trybie bardzo ładnie nam tutaj sygnał odczytu działa. Tutaj mamy ustawienia. Mamy wysokość rośliny, nasza wysokość rośliny wynosi 8 cm, szerokość, tutaj musieliśmy wypośrodkować na 32, rozstaw między rzędami i ile rzędów widzi kamera. Tutaj kamera widzi 2 rzędy. Następnie mamy możliwość tutaj wykasowania kół ciągnika, żeby nie wchodziły w interferencje. Zapiszemy sobie, wyjdziemy. No i powracamy sobie na ekran główny. I w zależności od tego, jak operator chce, klika sobie na duży ekran, włącza hydraulikę, trzyma kierownicę i układ przesuwny będzie mu korygował pracę ramki przesuwnej, a ona, jako że na niej jest zawieszony pilnik, będzie nam regulowała też pracę pilnika. I tak to pokrótce wygląda. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.